Siemanko, witam serdecznie z drugiej części Madagaskaru. Właśnie jesteśmy blisko Alei Baobabów, właśnie przez nią jechaliśmy. Tam jest. Ale teraz nam pan kierowca pokazał coś ciekawego. Jak tutaj lokalne plemiona robią nagrobki ludziom, którzy na przykład tutaj jest cała rodzina akurat. Jakie mają oznaczenia? To jest bardzo ciekawe. Tutaj jest nagrobek rodziny. No i na przykład samolot, autobus. To znaczy, że ta osoba, która tam leży, lubiła podróżować. Tutaj jest pan z piwem. To znaczy, że ten pan lubił się napić piwa. Tutaj ktoś, kto uprawia pole. To znaczy, że rolnik jakiś. Tutaj babcia z wnuczką. No i tak to wygląda. Tam znowu kolejny jakiś rolnik. I każda z tych osób tutaj leży. To jest nagrobka. Tutaj widać 2023, tam 2020. Jeszcze pewnie z drugiej strony są. Tam są jeszcze inne. Taka ciekawostka. Jedzie lokalny autobus. Tutaj teraz zatrzymaliśmy się koło takiego jednego baobaba i pan nam mówi, że ten baobab nazywa się dokładnie Mr. Baobab. Mówi, pewnie się nie domyślacie dlaczego, ja będę wow, czekaj, skąd mam mieć taką wiedzę, dlaczego Mr. Baobab? Nie mam pojęcia. A on mówi, no to patrz. Zabrał nas z tej strony. I takie, no. Mr. Baobab. Taka ciekawostka. Idziemy dalej. Przyjechaliśmy właśnie do Akiba Lodge. Patrzcie, jaki niesamowity baobab. Wow. Do you like or? No, I'm scared. Not. Now because all of the spider is active in the night. Aha, okay. Now with the spiders But you normally you have big spiders here? Or? not. No? That's it's very big as it looks like this one. It's okay. You have tarantula here? Tarantula? Yeah. Tarantula. The big one. No, no. That's only the small spider here. No i właśnie ruszamy do madagaskarskiej dżungli. Przez 1,5 godzinki będziemy sobie tutaj chodzić i szukać zwierząt po prostu. Ale trochę inaczej wygląda ta dżungla niż w tym dokumencie o Madagaskarze, który wczoraj oglądaliśmy. No bo sucho jest. Ale nie no, w tym dokumencie, Dokumencie Disneya. w tym dokumencie, tym na faktach, co te pingwiny tu są też. O, małpka. Chcesz? Gdzie? Lemury możecie tylko na Madagaskarze zobaczyć w ich środowisku naturalnym. Tylko tutaj występują. No i oczywiście typowo z Madagaskaru. Wszędzie indziej gdzie zobaczycie, no to są przywiezione już. How many different lemur Species of them. Here. yeah, in Madagascar? In Madagascar we have 120 species of a lemur. 120. Yes. Wow. And the 5 family. Okay. Yeah. And so we have 9 species of lemurs. We saw two species at day active and then 7 at the night active. Okay. Yeah. And the day active is the big than the night. Yeah. Because the day active that one is a 3.5 kg. And we saw the brown one we see after for this one is 2 kg. Okay, and this is the like endemic animal from Madagascar. Madagascar, Exactly, yeah, that is endemic in Madagascar. And this type of lemurs, Veroxycephalica. Yeah, Veroxycephalica. And so the Cephalica, he's the vegan. That's a vegan. And that's leaves, fruit, and the flowers. Now we're eating the fruit.
And so is the drink water for just every morning, the leaking dew from branch of the baobab. We go to the branch of baobab because sometimes every night the lemurs they're sleeping in the top of the baobab. It's so good for security. It's looking at the ground because sometimes we have the predator is coming and he's looking. That is the predator. We have communication. What is your predator? We have the predator of this lemurs, Fusa. Fusa is the between dog and the cat. Oh, Yeah, it's so. Ja nie mam pojęcia, jak on go wypatrzył. Serio. Przychodzi i mówi, o wow, patrzcie co tu jest. A tam był schowany pod korą drzewa. jakie mądre to co? Malutki zwierzaczek mały. Że osiąga 30 gram tylko. Jest to też endemiczne zwierzę typowo z Madagaskaru. I jego wielkość to 12 cm i 12 cm ogon. Maybe we saw chameleon. O, patrz jak tu jest! Tu! O Boże, Jak się ukrył, ty! o Boże, ja w ogóle nie Ale mistrz! Jak się przyczaił, ty! Ej, ale ten gość jest przeniesamowity. On idzie, on widzi zwierzęta po prostu. Wow, no. My jesteśmy w środku w lesie, a on idzie i mówi, patrzcie. Madagascar Ustaleti chameleon. Okay. Yeah. How many different chameleon we can see in We Madagascar? have Because- 78 species of a chameleon in Madagascar, and so here is we have 5 species. Yeah, and then now it's just this one we see now, and the another species is we see for during the raining. Yeah, How many years they living? for this one is 2 years. 2 years. Yeah, and we have another species that's 5 months, and we have 8 months, Okay. and it's dead. And this is now, he will be bigger or no? Or this? Yeah. He will be That's, bigger, Yeah, still that bigger. will be bigger. That's like this, the full size of this Ah, one. this is the full size, Yeah, okay. this is the He full not will be size. bigger, okay. Yeah. No jak widziałem w Ugandzie, takiego totalnie zielonego, ładnego, to był połowę mniejszy. Ten kameleon akurat, rusza się, No a ogólnie pan powiedział, że 2 metry na dobę, nie? Maksymalnie. 2 metry się rusza, także on wiedział, że jak dzisiaj przyjdzie, to jutro go znajdzie maksymalnie 2 metry dalej. O, przemieszcza się kawałek. O, dobra, to dzisiaj starczy już. Teraz zostanie. No i ten już ma około 2 lat, także ten już niedługo umrze. Patrzcie, jak on powoli się rusza. Jak leniwiec. Jak leniwiec, dokładnie. Ty. I ten pan mówił, że co, że 14 jajek składa. Od 14 do 18 jajek składa, no. I że męski mężczyzna, No. jakiś pan kameleon Pan kameleon. umiera od razu po zapłodnieniu, po jakichś 5 miesiącach, a pani kameleon, jak urodzi dzieci, to po tygodniu umiera też. Patrzcie, 2 sowki sobie tutaj siedzą. O, patrzcie, tutaj są juriany, ale brązowe. Yeah, we see 2 species. So Okay, that's different, yeah? a male and a female. Ah, male and female, okay. Female is the brown color, white in the face, and a male is red front, gray color. That one is a calling red fronted brown lemur. Ta ma tutaj maluszka. To niesamowite, że 90% zwierząt i roślin jest tutaj endemicznych, że tylko tu występują. A, ucieka. Ale tu jest jeszcze duży, patrz. Cyk.
drodze jeszcze na wioskę zobaczyć jeden specjalny baobab. Patrzcie, jak tu ludzie żyją, no patyki i glina. Co to jest ten baobab? Jest potężny. W pustyni i w puszczy. Stasiu i Nel w takim mieszkali. No, eleganckie na chałupę. No, tu jedno łóżko, tu... Ala, możemy sobie tu chałupę zrobić. Wiecie co? Kolejna ważna sprawa, o której muszę wam powiedzieć, którą sami się wyrąbaliśmy, ale wy nie musicie tego robić. Nie musicie powtarzać naszych błędów. My oczywiście o nim nie wiedzieliśmy i możecie zaoszczędzić na tym z 50 euro. Bo wczoraj za to, żeby pojechać na baobaby, daliśmy 50 euro. Dzisiaj, żeby pojechać do Parku Narodowego, tam oglądać zwierzątka, daliśmy 100 euro. Ale tak naprawdę dzisiaj byliśmy też w tym samym miejscu co wczoraj, bo żeby pojechać do tego parku tam, to trzeba było przejechać przez Aleję Baobabów. Nie wiedzieliśmy o tym po prostu, ale no, wam mogę to podpowiedzieć, żebyście tego nie robili co my. Przewodnik nam fajnie, kierowca taksówki nam fajnie powiedział, że to jest cud, że te baobaby mają taki skład, jaki mają i się za bardzo do niczego nie nadają, bo jakby się nadawały, to już by pewnie ich tam nie było, bo by ludzie je wycięli. No i przechadzka po naszej wsi, no dobra, my nie jesteśmy w wsi, jesteśmy w mieście. Tu mieszkało w tym mieście ponad 100 000 ludzi, ale w ogóle dzisiaj nam nasz pan kierowca opowiedział fajną historię, znaczy fajną, nie fajną, no, fajną dla ludzi tutaj, ale nie fajnie tu się działo. Jakie to były czasy przed COVID-em, że to było tak niebezpieczne miejsce, że strach było przyjeżdżać. No i opowiedział nam, że, bo ja się go pytałem, jak tutaj jest z bezpieczeństwem, bo dla mnie się to podoba. Nie, mi się wydawało, że to jest naprawdę bezpieczne. Z tego jak sobie przechodziliśmy, no ludzie, nikt nie zaczepia, nikt nic nie wciska, no po prostu super. Ja nie jestem przyzwyczajony do takiej Afryki w ogóle. Ale on powiedział, że przed czasami COVID-a to było tak niebezpiecznie, że on jako kierowca samochodu każdego dnia bał się wychodzić do pracy, bo się bał, że go zastrzelą, że były takie gangi, że zatrzymywali samochody. Jak kierowca się nie zatrzymywał, od razu zaczynali strzelać, że okradali turystów, no, że było bardzo, bardzo niebezpiecznie i wiele osób ginęło. Ale w końcu rząd chciał to zmienić, wysłał tu specjalną jednostkę. Właśnie powiedział, że cut the head, nie wiem czy obcięli jej w głowy, czy poderżnęli gardła, ale 80 osób tak zabiły, ta jednostka, czyli wszystkich gangusów wybili z całego miasta i mówi, że teraz to miasto jest najbezpieczniejszym miastem na całym Madagaskarze, bo nawet ludzie się boją czegokolwiek zrobić, że też zostaną zabici. No ale że teraz jest naprawdę bardzo bezpiecznie tutaj w tej miejscowości. Fajnie, chill taki tu jest. Ale bida okropna. Wszędzie pełno dzieciaków, widać. No niestety dzieci nie chodzą do szkoły. Większość z nich tutaj nie ma takiej możliwości, ponieważ nawet szkoła publiczna jest płatna. Patrzcie jak wygląda poza resortami. No bieda jest naprawdę duża tutaj. Świetnie było. Jak ktoś będzie leciał w te strony, polecamy bardzo to miejsce. Świetne. Tobie jak się podobało? Bardzo mi się podobało, naprawdę. Aleja Baobabów to było coś wysoko na mojej liście takiej podróżniczej do zobaczenia No i i też. się nie zawiodłam, naprawdę. Ja naprawdę wobec Madagaskaru nie miałem żadnych więcej oczekiwań. Ja typowo chciałem zobaczyć Aleję Baobabów, bo to było jedno z moich marzeń, mojej listy najpiękniejszych miejsc świata, które chcę zobaczyć. No i jeszcze bardzo mnie zdziwiło jedzenie, bo nastawiałam się raczej, że afrykańskie jedzenie, no różnie może być, wiecie, nie ma co tutaj oczekiwać jakiegoś super tak, wybitnego w wielu krajach się o tym a przekonałem. naprawdę było pyszne. Prawie wszystko co jedliśmy to było pyszne. Dosłownie. Serio.
No i teraz jedziemy łapać jakąś rikszę, chciałem powiedzieć tuk-tuka, ale jakąś rikszę. Jedziemy na lotnisko, lecimy do stolicy i zwiedzamy dalej. Mamy jeszcze dzisiaj dzień w stolicy, jeszcze jeden park lemurów. Dzisiaj zobaczymy naprawdę Juliany, takie prawdziwe, te lemury w paski czarno-białe. I wieczorem lecimy na Seszele. Ruszamy na lotnisko. Odprawa na lotnisku. Tam macie rozpisane loty. Dobre. Jesteśmy już w stolicy. Zarwaliśmy taksówkarza, który nas zawiezie jeszcze do Lemur Park, do Parku Lemurów. Jest tutaj najsławniejsze takie, tylko jedną stronę się jedzie ponad godzinę, a wraca się jeszcze dłużej, a nasz czas operacyjny to 4 godziny do kolejnego lotu, także trzymajcie kciuki. Patrzcie, jak się pranie suszy. Dobra, teraz kierowca nam powiedział trochę, o co chodzi. Przez to, że po prostu ludzie tutaj w tych domach dookoła nie mają wody, no to po prostu piorą wszystko w rzece. I tak to wygląda. I codziennie w sumie takim czymś się zajmują. I są kobiety, które po prostu robią codziennie takie pranie. No i dojechaliśmy. Jesteśmy w Lemurs Park. Możemy tutaj zobaczyć różne rodzaje lemurów. A nam oczywiście chodzi o króla Juliana. Troszkę melony, żółwie. I zobaczymy, co tam jeszcze. No i zaczynamy naszą wycieczkę. Oczywiście jak tutaj przyjdziecie, trzeba zapłacić 75 000 od osoby, czyli to jest niecałe $20 za wejście. W tym jest przewodnik. No ale oczywiście trzeba jeszcze mu jakiegoś tipa dać. Patrzcie, ile tu lemurów. Tutaj to żółwiki, to jedna sprawa. Patrzcie. Tutaj żółw. A tutaj lemury sobie siedzą. Juliany. O, usłyszały. Popatrzcie, tutaj jeszcze inny rodzaj. Okay, can you tell me where we are now exactly and what you doing here? This is like the hospital from the animals. Yeah, this park, the goal of the reserve in here is a reforestation, green class for the student and the conservation for the lemurs. Before we had nothing here, it's like a desert before, Oh, wow. but all of the trees, as you saw here, they are replanted. So that's why every year we invite the student in the public school. They make a green class and they plant trees at this reserve. And after that, we brought the lemur. Normally in here, we have got 7 species. They are free. They move everywhere in here. This is important, yeah, because I don't see the cage. They are just like in the forest, you know. Yeah. This is special. Yeah, and we have 59 individuals at this reserve. Yeah, the park is so small for them because just 5 hectares of the superficie, and it's not enough because lemurs they need a big territory to survive. Okay. So that's why every year we make an exchange with the other reserve. Because of the population of the lemurs in here, because unfortunately we have got a new babies every year. Okay. Yeah. And you can tell me from where this animal comes? It depends on their natural habitats, because lemurs for each species they live in the different areas in Madagascar. Yeah, in the south coast of Madagascar. Yeah. Okay. For, This place here is very popular. yes, for popular. The advantages in here is not far from Tana. Yeah, just 22 kilometers from Tana. Czy kolejne rodzaje lemurów, ale taka ciekawostka, którą mi pan powiedział, to bardzo czerwona rzeka tu płynie, bo Madagaskar w ogóle jest nazywany czerwoną ziemią, ognistą ziemią. Przede wszystkim też jest duży problem z tym, że, tak mi powiedział, kiedyś 93% Madagaskaru to były lasy. Przez to jak ludzie je po prostu powycinali, teraz tylko 10% tej wyspy, która jest w ogóle 4. największą wyspą na świecie, jest zalesiona. Pomyślcie sobie, co tu się dzieje. Kwestia parę lat, w ogóle nie będą mieli drzew. Jak nie będzie drzew, nie będzie niczego. Będzie pustynny klimat, bardzo niedobrze. Ludzie są bardzo nieświadomi tego, jak poważne konsekwencje ze sobą to niesie. Myślałem, że to wąż. No, trochę tak wygląda.
Te to wyglądają jak po imprezie by były. Okej, ja się właśnie chciałem zapytać pana, czy one się mogą miksować, bo to się przytulały przed chwilą, a wyglądają jak różne rodzaje, ale to się okazało nie, że jeden to jest chłopczyk, drugi dziewczynka. Ale to jest niesamowite, że one sobie tak żyją tutaj na wolności, co? Ale mają podawane jedzenie, wodę, no, pomagają im, ratują mnie tutaj. Teraz jak się popatrzyły. Madagaskar jest bardzo biednym krajem. Bardzo, naprawdę. Bida jest taka, że szok. Ale pomyślcie sobie, jak wiele dobrego zrobiła produkcja Disneya, czyli Madagaskar, film, bajka Madagaskar dla tego kraju. Naprawdę ile milionów ludzi przyleciało później, żeby oglądać sobie baobaby, żeby przyjechać do takiego Lemur Parku, żeby zobaczyć takiego Juliana. My jesteśmy doskonałym przykładem tego, bo zrobiliśmy wszystko, żeby przyjechać i żeby zobaczyć tutaj te biało-czarne lemury. Ja no, nasz kierowca jest mistrz. Korek taki, że szok. No ja nie będziemy stać, nie ma czasu. Ja leci. Ale to jest śmietnisko, szok. Szczerze, stolicy wam bardzo nie polecam. Bardzo źle jest. A co ciekawe, tutaj są pola ryżowe. Wiecie dlaczego tutaj są pola ryżowe i na przykład dlaczego też tutaj są kokosy i jeszcze jakieś tam przyprawy, czytałem. Ponieważ pierwszymi ludźmi, którzy dopłynęli tutaj, nie którzy tutaj byli, tylko którzy dopłynęli, byli to ludzie właśnie przybrane do statki z Azji Południowo-Wschodniej. I przywieźli tu właśnie ryż, kokosy i inne rzeczy. No i już wsiadamy do samolotu, lecimy Emirates, akurat no, taki lot był najtańszy, trochę dziwne, no ale tak było. No a wam dziękuję bardzo, że oglądaliście kolejny odcinek na kanale Podróże Wojownika. Pamiętajcie, że fajnie jakbyście zostawili jakiś komentarz i lajka, bo wtedy zawsze te odcinki lepiej idą. Kolejny kierunek, Seszele.